Cześć, witajcie! Dzisiaj odwiedzam jedyny taki hotel w Europie i trzeci na świecie. Jestem właśnie w hotelu Nickelodeon w Turcji. Hotel ten został otwarty rok temu, także w pewnym sensie jest to świeżynka. Nie widziałam też jeszcze żadnych filmów po polsku na YouTubie, także mam nadzieję, że ten materiał Was zaciekawi, bo mam Wam do pokazania bardzo wiele. My już zameldowaliśmy się w pokoju, jest przepięknie, wszystko jest tematyczne. My akurat mamy na naszą prośbę pokój Sea Patrol, ale cały hotel też robi ogromne wrażenie. Każde piętro to inny motyw bajki. Akurat my jesteśmy na pierwszym, bo właśnie to jest motywem Psiego Patrolu. Hotel wygląda fantastycznie, robi niesamowite wrażenie. Dookoła wszystko jest bajkowe. Naprawdę świetnie to wygląda. Tutaj też mamy stanowisko z żelkami, także można się częstować. Mamy też kubeczki, możemy wziąć sobie na wynos. My już tutaj się zaopatrzyliśmy, także wszyscy wielbiciele żelek mają tutaj raj. Wysiadam właśnie na moim piętrze Psiego Patrolu, także też pokażę Wam, jak tutaj pięknie wygląda nawet sam korytarz. Całe to piętro jest właśnie w temacie tej bajki, a inne piętra są w tematyce innych bajek, SpongeBoba czy żółwi. Zdjęcia wszystkich pokoi są dostępne na stronie, choć różnią się rozmiarem, ich układ jest podobny, każdy z nich urzeka przytulnym, kolorowym klimatem. Miłośnicy poszczególnych bajek na pewno poczują się tu wyjątkowo. My jesteśmy miłośnikami Psiego Patrolu, więc zdecydowanie najbardziej chcieliśmy otrzymać właśnie pokój w tym klimacie. Wszystko jest tak fajnie też zrobione, z wyczuciem smaku. Te kolory nie przebodźcowują. Jest naprawdę pięknie, przyjemnie dla dzieci, ale też i przyjemnie dla dorosłych. Także nawet tutaj lampki sufitowe mamy, takie odciski łapek psa. Naprawdę wygląda to świetnie. Jak się podoba, Nikoś? Wszystko w pieski jest. No i tutaj są pieski, no, ekstra. Lodówka z wyposażeniem. A tu jest kasko. Herbatki, ciasteczka i chipsiki. Dobra, a co jeszcze dalej mamy? Pokazuj. Co jeszcze jest w pieski? Ale super! Tu jeden piesek. No, co to jest? Szafka, tak? O, To nie piesek. Ale tutaj super, co? A ja nie będę spać. No nie wiem, wybierzesz sobie. Jest tyle łóżek, że ho, ho, ho. Tu jest spać. Tutaj, no dobra. Mamy dwa wygodne łóżka, duże łóżko podwójne, łóżeczko dziecięce. Mamy też telewizor, na pewno są kanały dziecięce, ale później jeszcze popatrzymy. Co jeszcze chciałam Wam pokazać, to dziwne, że nie dają tutaj żadnych podkładek, tylko właśnie łóżko było dla Nikosia przygotowane, że mamy samo prześcieradło,
bez jakiejś podkładki. Też mamy takie włączniki do świateł, bardzo fajnie opisane, nie musimy klikać milion razy, tylko mamy wizualnie pokazane, który jest do czego. I druga fajna rzecz to przyłącze do HDMI, także możemy tutaj połączyć laptopa. Wrzucam Wam też tutaj zdjęcie z kodem QR. Można na nim sprawdzić nie tylko menu room service, ale też ofertę poszczególnych barów i restauracji. Co istotne, od razu widać, które napoje są wliczone w cenę pobytu, a które i za ile są dodatkowo płatne. Bardzo polecam z tego skorzystać, bo bez tej ściągawki między posiłkami można się trochę pogubić i nie do końca wiadomo, co właściwie można zamówić w cenie. Lustro też Psi Patrol. Dużo miejsca na wieszanie ubrań. O, i mamy też deskę do prasowania i żelazko. I kapciuszki. No to Sawka. No to Sawka. Są też kapcie dziecięce i safe. I świetna łazienka. Dostaliśmy też, widzę, nocniczek. Mamy podnóżek. Jak zwykle zapytałam o dodatkowe wyposażenie dla dzieci, co znacie już z moich poprzednich filmów. Rezerwację robiłam na ostatnią chwilę, więc hotel zobaczył moją wiadomość dopiero po wymeldowaniu. Odpisali, że na życzenie dostępny jest czajnik, podgrzewacz do mleka, nakładka na toaletę, wanienka oraz zabezpieczenia do kontaktów. Zamiast koca mają dodatkową pościel, a brak maty antypoślizgowej argumentują bezpiecznym projektem łazienek. Dajcie znać w komentarzu, czy podczas Waszego pobytu udało Wam się skorzystać z wymienionych udogodnień. Jest też suszarka i świetnie, bo mamy lusterko do makijażu. Wszystko tematycznie. Z nazwą hotelu. Ekstra. I wszystko to, co standardowo w łazienkach się znajduje. Także dostaliśmy pokój w Psi Patrol. Wygląda fantastycznie. Wszystko jest z motywem piesków. No to jest Sawka. I jeszcze szafka. Szafka w Marszala, tak, Niko? To jest miecz. Widok za oknem na tutaj też motyw Psiego Patrolu, co uważam jest bardzo fajną opcją, że pokój jest tematyczny i od razu mamy też widok na część rozrywkową. Co fajnie rozwiązali, tutaj mamy taki betonowy budynek i z oddali no nie widzimy samego budyneczku, ale są narysowane chmurki, że bezpośrednio z okna nie mamy takiego brzydkiego widoku. Tutaj właśnie jest miejsce na posiłki i tutaj mamy rozpisane godziny, kiedy możemy zjeść śniadanie, obiad i kolację. I też zawsze wita nas tutaj pani. No, gra na gitarze? Chodź, zobaczymy, co jest do jedzonka. Restauracja jest naprawdę piękna, co zresztą za chwilę sami zobaczycie. Serwuje bardzo urozmaicone menu i choć bogaty wybór w Turcji nie jest zaskoczeniem, to kluczowa jest tutaj jakość. Wszystko, czego próbowaliśmy w tym hotelu, było pyszne
i przygotowane z wysokiej jakości produktów. Co jeszcze nas urzekło? Bezalkoholowe klasyki, takie jak choćby cola, podawane są w oryginalnych szklanych butelkach, a nie w takich, wiecie, hotelowych nalewaków. Jako fanka dobrej kawy byłam też zachwycona smaczną kawą, bo za każdym razem była to prawdziwa, profesjonalnie parzona kawa z idealną pianką, a nie taka, wiecie, lura z automatu. Oprócz standardowych ciast, owoców i lodów dla dzieci, w bufecie znaleźliśmy też słoiczki dla niemowląt, także naprawdę pomyślano tu o wszystkim. Posiłki możemy zjeść również na zewnętrznym tarasie. Niestety dużym mankamentem było to, że mimo braku upałów wewnątrz restauracji nie włączono klimatyzacji i podczas każdego posiłku w środku było bardzo duszno i gorąco. Bardzo fajnie, mamy też stoliczek dziecięcy, tak? Obok normalnego i Nikoś będzie tutaj sobie jadł na małym stoliczku, tak? Co zobaczyć? Tutaj też mamy cały plan, co kiedy tutaj się dzieje. Też jest taka mini miejscówka, gdzie można się chwilę pobawić i przysiąść obok na kawkę. Jeżeli chodzi o tutejsze udogodnienia, to w cenie pobytu mamy śniadania, obiady i kolacje. Mamy tutaj bar i wszystkie napoje bezalkoholowe są w cenie. Ekstra płatne są napoje z procentem. Z ciekawych jeszcze rzeczy tutaj to oczywiście cały park jest w cenie. Także jeżeli zamieszkamy w tym hotelu, to możemy korzystać dowoli z atrakcji parku, co jest, uważam, bardzo fajne. Pokój nasz Psi Patrol już widzieliście. Jeżeli interesuje Was cena za taki pobyt, koniecznie zostańcie ze mną do końca filmu, a tam wszystko Wam zdradzę. Ciasteczkowy miso? Ciasteczkowy miso? Idziemy teraz na atrakcję parku rozrywki. W tym miejscu zapraszam Was do kolejnego mojego filmu. Zobaczycie w nim pełną relację z parku rozrywki Land of Legends. Odwiedzimy też strefę Nickelodeon, park wodny oraz bezpłatną ogólnodostępną część z niesamowitymi nocnymi pokazami fontan i świateł. Koniecznie zajrzyjcie. Tutaj nad bezpieczeństwem czuwa pan ochroniarz, także nikt poza gości hotelowych nie może wejść do hotelu, więc nie ma możliwości, że na przykład wymyślicie, że pozwiedzacie go bez zameldowania się, ponieważ my właśnie mieliśmy też taki pomysł, ale gdy przyjechaliśmy tu na wycieczkę, no to zorientowaliśmy się, że no wszędzie jest ochrona, także no nie ma możliwości zwiedzania hotelu, co jest bardzo fajne, no bo też czujemy się tutaj bezpiecznie. Bardzo ładnie tutaj jest, świetna restauracja, wszystko jest z motywami bajkowymi. Jak widzicie, wszystkie korytarze są piękne, kolorowe, są też neony, wszystko jest takie podświetlone, wyraziste i przede wszystkim też nowoczesne. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda, robi ogromne wrażenie. Idziemy teraz jeszcze zobaczyć siłownię.
mnóstwo tutaj różnych gierek dla dzieci. Także na pewno nikt nie będzie mówił tutaj, że narzeka na nudę, bo nie da się. A zobaczymy, jak ta łazienka wygląda. Jeśli zastanawiacie się, czy warto przyjechać tutaj z dziećmi, to odpowiedź jest krótka. Oczywiście, że tak. Jest tutaj mnóstwo rodzin z dziećmi, dużo atrakcji, jest bardzo bezpiecznie, ochrona stoi przy każdym wejściu, także nikt z zewnątrz nie może tutaj wejść. Jest bardzo miło i ładnie. Jeżeli chodzi o basen, no to troszeczkę mamy mało leżaków, a większość z nich jest już pozajmowana, porezerwowana ręcznikami i innymi przedmiotami basenowymi, więc to troszeczkę problem. Jeżeli przychodzimy później, to tak naprawdę ciężko zdobyć jakieś miejsce tutaj bezpośrednio przy basenie. Tam u góry też mamy leżaki, ale wiadomo, z dzieckiem no to lepiej być tutaj bezpośrednio blisko tej strefy basenowej. Jesteśmy właśnie po kolacji. Kolacja i śniadania i obiady są w tym samym miejscu. Także już widzieliście, jak to wygląda. Ale pomyślałam, że jeszcze Wam powiem, że troszeczkę dziwne, że nie ma tutaj kącika dla dzieci do zabawy. No bo jednak w trakcie posiłku trochę dzieci się nudzą. A myślę, że jest to takie miejsce, że wszystko jest pod dzieci, no to też mogłoby tutaj być coś zorganizowane takiego. Idziemy teraz do bawialni, także widzimy się za sekundę. Że toaletę mamy bezpośrednio w bawialni. To jest duży plus. Mamy przewijak i łazieneczki dostosowane do maluszków. Także bardzo fajnie. Jest pięknie, kolorowo. Dużo fajniejsze bawialnie widzieliśmy w wielu hotelach w Polsce. No i tutaj oczekiwania były ogromne. I szczerze mówiąc, jesteśmy lekko rozczarowani, bo tak naprawdę jest zjeżdżalnia, parę samochodzików, jakiś pokoik dla małych dzieci z graciarnią, zabawek i nic więcej. Także szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o taką bawialnię hotelową, no to nie ma tutaj zbyt wiele atrakcji. Na przykład w przypadku braku pogody, albo gdy jest już zamknięty aquapark, no to niby mamy tu bawialnię do 22, ale szczerze mówiąc zajmie nam tutaj czasu, myślę, na pół godziny, może godzinę. Tutaj mogę dać lekki minusik.
Wyszliśmy pod hotel, także jest tutaj naprawdę przepięknie. Wzięliśmy sobie hotelowe żeleczki, także sobie tutaj siedzimy. Oglądamy zameczek, fontanny i pływające gondole. Jest naprawdę świetne. Co ty mówisz? To jest bzyku. To jest mama. Jedziemy daleko. Daleko. Gdzie? U piesków? I fajnie jest? Tak. Witajcie ponownie, my jesteśmy już po śniadaniu. Śniadanko było smaczne. Nie nagrywam Wam tutaj całego śniadania, bo wygląda mniej więcej jak w każdym dobrym hotelu. Ja zawsze biorę jajka sadzone, także też i tym razem je wzięłam. Co istotne, pytaliśmy się tutaj o możliwość późniejszego wymeldowania. Pan tutaj sprawdzał, natomiast powiedział, że jeżeli chodzi o nasz pokój, to ma już tutaj na niego gości, więc niestety nie możemy przedłużyć doby, ale co ważne, ta opaseczka, którą dostaliśmy przy zameldowaniu, jest ważna do godziny 19, także mimo wymeldowania o godzinie 12 możemy jeszcze tutaj spędzić tak naprawdę większość dnia i skorzystać z tego, co oferuje i hotel, ale także park rozrywki. Tutaj uważam, że ogromny plus. Dobra, idę jeszcze na szybki shopping po sklepach, kupić jakieś pamiąteczki, ozdóbeczki i takie inne pierdółki. Może coś ciekawego się znajdzie i zabieram Was ze sobą. Wszędzie jest tutaj mnóstwo tych sklepików, także chodzę i szukam jakichś fajnych zdobyczy. Fajna sprawa, że możemy tutaj wypożyczyć takie wózeczki, autka dla dzieci. Teren tutaj jest ogromny, także myślę, że może się coś takiego przydać. Tutaj mamy też szafeczki i możemy zostawić rzeczy. Także nie trzeba po tym miejscu nosić ze sobą jakichś zakupów czy ubrań wierzchnich, bo wieczorami to jednak jest tutaj chłodno. Tylko możemy zostawić i spokojnie zwiedzać cały ten teren. A naprawdę jest co zwiedzać, bo sklepów jest tutaj multum, restauracji także. Jesteśmy właśnie na jednym z głównych takich placów, ale tych placów jest kilka, także nie jest on jedyny. I tutaj możecie zobaczyć, jest ten pierwszy hotel, który powstał na terenie parku rozrywki. Także ten jest pierwszy, a nasz jest drugi, nowocześniejszy. I to jeszcze przejdę się tutaj tym sklepem, bo Nikoś chciał takie bańki, które same się puszczają. Jeżeli uda mi się je tutaj dorwać, a raczej one są w każdym takim punkcie, no to wezmę jemu. O właśnie, o tym mówię. Chodzi właśnie o takie banieczki. Oczywiście Marszala, bo jakby inaczej. Okej, zakupki zrobione, czas wracać. I za chwilę powiem Wam też, ile zapłaciliśmy za ten pokój z wyżywieniem i dostępem do wszystkich atrakcji. Ale zanim o tym, warto wiedzieć, że na każdy pokój przypada darmowy pobyt dla jednego dziecka do 12 lat i jednego niemowlęcia do 2 lat. Także już podsumowując, za jedną noc ze śniadaniem, obiadem i kolacją, a także w przerwie z napojami, tak jak widzieliście, żelki można było też brać i przede wszystkim dostępem do parku rozrywki. Za to wszystko zapłaciliśmy 2032 zł. Także uważam, że jeżeli chodzi o taką jedną noc, czy nawet weekend, no to warto tutaj przyjechać. Jako taka ciekawostka, coś na weekend, to myślę, że jest to idealne miejsce. Na pewno warto to zobaczyć, a już szczególnie jeżeli Wasze dzieci chciałyby zamieszkać w którymś z takich tematycznych pokoi, czy to pieski, czy inne postacie z bajek, które tutaj są.
no to wtedy jak najbardziej pokój jest przepiękny. Nasz pokój Psi Patrol robi naprawdę ogromne wrażenie. Wszystko jest tutaj tematycznie pięknie przygotowane i bardzo nam się podobało, prawda? Tak. My w planach mamy teraz restaurację o nazwie Nemo, która tutaj znajduje się na terenie przynależącym do parku rozrywki, ale co istotne, ten właśnie tutaj teren jest całkowicie bezpłatny, także jeżeli będziecie w okolicy i zechcecie się przejść tutaj tymi sklepikami, nie wchodząc do parku, to możecie z tego skorzystać, bo jest to całkowicie darmowe i naprawdę warto, bo w nocy są tutaj przepiękne pokazy, które będziecie mogli zobaczyć w kolejnym moim filmie. Jest tutaj mnóstwo sklepów, ładne też widoczki, także myślę, że warto. Idziemy właśnie do restauracji Nemo. Mamy rezerwację na 14:30, także już zmierzamy i za chwilkę Wam pokażę, jak wygląda w środku. Po zdjęciach zapowiada się, że będzie przepięknie. Ale rybki, co? Restauracja jest tuż naprzeciwko tego wielkiego, charakterystycznego znaku. Także tutaj już wchodzimy. Zamówienie złożone, także czekamy już na polędwiczkę i na tajskie danie. Dostaliśmy czekadełko z czosnkiem, także zaraz będziemy próbować. My już jesteśmy po obiedzie w restauracji Nemo. Trochę może nie pasowała do tego wystroju muzyka, raczej taka klubowa, a wystrój elegancki i te ryby, akwaria. Także podsumowując, jeżeli nie byliście w takim miejscu, w restauracji, która ma akwaria, no to warto pójść zobaczyć jako taką ciekawostkę. Natomiast jeżeli już byliście w jakichś innych, no to myślę, że ta nie zrobi na Was jakiegoś spektakularnego wrażenia. Tak właśnie było w naszym przypadku, ponieważ widzieliśmy już taką restaurację, nawet bym powiedziała lepszą, w Dubaju, w hotelu Atlantis. Żegnam się z Wami, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i do oglądania pozostałych moich filmów. Do zobaczenia, cześć!